Jakiś czas temu moja małżonka poprosiła mnie, żebym zreperował ten oto stoliczek. Ma on dla niej wartość sentymentalną i podejrzewam, że jest starszy od wielu z Was. Tylko nie rozumiem, dlaczego wystawiała go na zewnątrz na działanie czynników atmosferycznych. Przygotowałem sobie klejonkę z kawałka tarci cyklonu, który kiedyś pozyskałem, ale samo przygotowanie nie zostało ujęte w tym filmie. Następnie zaznaczyłem okrąg jakąś kombinowaną namiastką cyrkla i tu też pożałowałem, że nie mam takiego przyrządu na stanie, ale kto wie, może w tym roku coś takiego skombinuję. Następnie przeszlifowałem krawędzie, żeby uzyskać gładką powierzchnię. Ma to na celu przygotowanie na frezowanie. Sam blacik po przeszlifowaniu nie jest perfekcyjnym okręgiem, ale też nie posiadam na razie szlifierki stacjonarnej. Trzeba sobie radzić. Tu już samo frezowanie frezarką. W niektórych miejscach frezarka uciekała. Miało to miejsce w zależności od kierunku włókien. Blacik był przymocowany ściskiem do stolika warsztatowego, obrót i kontynuacja frezowania. Szlifowanie papierem. Frezowanie nigdy nie jest perfekcyjne, a ma to na celu pozbycia się delikatnego pofałdowania po frezie. Podobnie postępuje z małą krawędzią. Przygotowanie masy dwuskładnikowej do szpachlowania małych dziurek, które gdzie zawsze się pojawią w drewnie. Tu ponownie kolor masy nie ma znaczenia, stolik będzie pomalowany na biało. Na pewno ma to znaczenie, gdy malujemy lakierami bezbarwnymi i wtedy chcemy pokazać kolor drewna. Pierwsze malowanie. Do malowania użyłem dwuletnią farbę, którą chcę wykorzystać. Miało to swoją cenę. Czasami w farbie były malutkie kożuchy, które trzeba było usuwać. Pozbyłem się gwoździ, którymi nogi były przybite do poprzedniego blatu. Było to kłopotliwe, gwoździe były pordzewiałe i 2 sztuki urwały się i zostały w nogach. Pierwsze użycie suszarki. Zakupiłem w zeszłym roku z przeświadczeniem, że na pewno się przyda. To była najbardziej upierdliwa część pracy. Cała akcja trwała ponad godzinę, lecz z cierpliwością można przebrnąć przez takie etapy. Trzeba było to zrobić, gdyż stara farba i tak odchodziła. I tu też nie dałoby się zrobić tego szlifierką, jak w przypadku drzwi. Przeszlifowanie po opalaniu i pierwsze malowanie. Malowanie zrobiłem dwukrotnie na każdej z części stolika, ale nie będę tego pokazywał, żeby niepotrzebnie nie przedłużać filmu. Przemalowanie blatu z prawej strony. Teraz pozostaje przykręcić nogi do blaciku, z tym, że w 2 nogach są pozostałości gwoździ, których nie udało mi się wyciągnąć. Także w związku z tym nie będę mógł tych nóg nawiercić, czyli na przykład przykręcić na kołki wiertłem, no i potem w te otwory poprzykręcam wkrętami. Nawierciłem otwory w zaznaczonych miejscach wiertełkiem, a następnie z prawej strony zagłębienie większym wiertłem, w którym schowają się łebki śrubek. Tu już samo przykręcanie blatu do samych nóg, z lewej strony natomiast małymi śrubkami przykręciłem pozostałe części wsporników. Wiertło, którego użyłem, to 8 mm, także pozostało zakołkowanie elementów po śrubach. Wystające elementy kołków poobcinałem piłą japońską. W następnym etapie przeszlifowałem kołki do poziomu powierzchni blatu. Przeszlifowałem również farbę w zagłębieniu frezu przed następnym malowaniem. Miało to na celu uzyskanie bardziej gładkiej powierzchni po następnym malowaniu. Samo zrobienie stolika zajęło mi około tygodnia. Wiosna sprzyjała pracom na zewnątrz, 5 dni słońca na pewno pomogło. Sam stoliczek aktualnie prezentuje się w następujący sposób. Ja prawdopodobnie jeszcze raz go pomaluję i przytnę niektóre z nóg. Z tego względu, że nogi nie mają poziomu, ale już tego nie będę ujmował w filmie. Także to by było na tyle. Ja Was serdecznie pozdrawiam.
Życzę Wam miłego weekendu i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!